Hej, witajcie, słuchajcie, witajcie tu Rivi. Słuchajcie, moi drodzy, dawno nie gadaliśmy o buildach, nie? Bardzo dawno. Chcę omówić jeden build bardzo ciekawy. Nazwałem go Trickster Wizard. Trickster dlatego, że no, używa takich sztuczek magowskich, by zmylić przeciwnika. Naprawdę spektakularnych sztuczek magowskich. A co do streama Reaper of Souls, zapytałem was na Facebooku, czy chcielibyście szybciej zobaczyć te streamy. Dużo ludzi powiedziało, tak, stary, rób streamy, więc możecie się spodziewać streamów już niebawem, już bardzo blisko. Na pewno dam wam znać, będzie o to słychać. No i co, ale przejdźmy może do maga naszego. Wolę mówić mag niż czarodziej, nie wiem jak u was. Mag, tak jak to za Diablo 1. Mag to mag. 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 Przecież ten gościu nie wygląda jak mag. On wygląda jak czarodziej. Magowie to byli... przynajmniej tak mi się to kojarzy. Byli tacy postawni, no, Battle Mage. Dobra, whatever. Przejdźmy może do umiejętności. Słuchajcie. W momencie, kiedy Blizzard postanowił zrobić z czarodzieja, z maga, elementalistę, gościa od żywiołów, co mnie bardzo cieszy, no to naprawdę zmiana tych wszystkich umiejętności jest dość płynna. Otóż ten build, ja polecam go robić albo na ogień i maksymalizować obrażenia, albo na błyskawicę pod stuny, pod pasywkę stunów. I teraz tak, zacznijmy od pasywek. Mamy tu Dominance, czyli boostująca się tarcza. Do 10 razy może się do 120 000 obrażeń może przysnąć i ona się stakuje w momencie, kiedy zabijemy wroga jakiegoś. Galvanizing Ward, przepraszam. Tutaj po 5 sekundach nam bańka powstaje też obronna, 62 000 obrażeń absorbuje. Tą bańkę możecie zobaczyć tutaj. Bardzo fajna rzecz, naprawdę. Iluzjonista, podstawa tego buildu i myślę, że podstawa wielu magów obecnie jest naprawdę OP. Z tego względu, że tak, kiedy stracimy 15% życia, te czary, które mamy tutaj, Mirror Image, Slow Time i Teleport, one się resetują. Cooldown resetowany jest do zera. I co więcej, ta pasywka daje nam w momencie użycia tych trzech czarów 30% do szybkości ruchu na 3 sekundy. Drobna demonstracja. Biegamy. Używamy na przykład teleportu. Biegamy o wiele szybciej. Jest to naprawdę fajna sprawa w momencie, kiedy robimy szybkiego runa na rifty. Szybki run na rifty cechuje się tym, że atakujemy tylko i wyłącznie głównego szefa elitarnego. Elit. Nawet jak są miniony obok, które nie trzeba zabić, pomijamy, lecimy dalej. Naprawdę bardzo... Magowie się po prostu świetnie na tym runie sprawdzają. Kolejna sprawa, i tutaj moja uwaga. Audacity tylko i wyłącznie do ognia. Zadajemy 15% więcej obrażeń w obrębie 15 yardów. Niesamowita zdolność z Way of the Force. W przypadku błyskawic będziemy używali paraliżu. 15% szansy na stuna na 1,5 sekundy. To jest wystarczająco dużo, żeby przeciwnika naprawdę stłamsić. W dodatku, teraz przejdźmy to z umiejętności. W dodatku na teleporcie również mamy stuna. W momencie użycia 1,5 sekundy stun i 252% obrażeń. Bardzo fajna rzecz i resetujący się dość często przez pasywkę iluzjonista. Ale zacznijmy od początku. Teraz pokażę wam build na ogień. Magic Missile przelatuje pocisk przez wszystkich wrogów, zadając obrażenia. Way of the Force 427% obrażeń. Obszarówka, którą możemy używać ile chcemy. Dopóki mamy oczywiście Arcane Power, ale w momencie, kiedy mamy sprzęt dla Wizarda, który boostuje nam za każdego kryta Arcane Power, może się okazać, że to jest Infinite Spell. W szczególności, że kosztuje 25, prawda? Tutaj mamy Magic Missile, też przelatuje przez wszystko. Mirror Image, słuchajcie, piękna sprawa, w szczególności, że te Mirror Image kastuje teraz wszystkie czary, które mamy na pasku, praktycznie. Jeżeli mamy banieczkę, a ja tutaj używam banieczkę, które w momencie wyjścia stwora stunuje i w momencie wyjścia stwora dostaje stunę, czyli na ogłuszenia. Wygląda tak banieczka, jeżeli są wrogowie, użyjemy Mirror Image, tych banieczek jest 1000.
Jak będziemy używać jeszcze, bo w tym buildzie używam mamut hydrę, to tych hydr będzie 500. I 1000 tego, 500 tego to jest niezły buff. A tak naprawdę to hydr i baniek jest tyle, ile przyzwiemy duplikatów. Ja preferuję przyzwać 4 duplikaty, bo robią takie zamieszanie, że przeciwnik nie wie co się dzieje. W tym momencie my bez problemu sobie Wave of the First ciśniemy, albo Magic Missile używamy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o build na błyskawice, ja w tym przypadku używam Electrocute, 280% weapon damage, obrażenia broni, z tego względu, że to jest szybki czar. 280, bach, 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 bach. Bardzo szybki czar, praktycznie nieograniczony zasięg i to jest, nic nas nie kosztuje. Bardzo efektywny czar, więc byśmy wzięli sobie to. Tutaj oczywiście zmieniamy na paraliż, tutaj oczywiście zmieniamy, uwaga, na Static Pulse. Co robi Way of the Force z tą rąką? Zadaje mniejsze obrażenia niż ogień, ale boostuje nasze obrażenie na błyskawice. Każdy stwór trafiony dostaje więcej obrażeń o 15%. Tak jest. I w tym momencie hydra jest opcjonalna. Ja do ognia akurat używam hydry mamutowej. Mamucia hydra. W tym przypadku, jeżeli chodzi o błyskawice, ja bym wam polecał albo hydrę na błyskawice, wiadomo, błyskawice na błyskawice, albo w tym przypadku bardzo polecam wam Black Hole. Supermassive, bardzo dużo obrażenia, 570% i takie drobne CC. Ona po prostu wsysa do siebie gości i przez chwilę stoją w jednym miejscu. Jest też opcja z ogniem. Zamiast mamuciej hydry rzucić to w ogień. Ale ja wolę rzucić hydrę, niech ona sobie tam stoi, zadaje obrażenia i w tym momencie naparzać Way of the Force, w szczególności, moi drodzy, w szczególności, że obecnie, właściwie to wczoraj stworzyłem tego czarodzieja, maga, przepraszam, wczoraj. I tak, tutaj mi się udało wrzucić do Black Hole, tu mi się udało wrzucić do Way of the Force zwiększone obrażenia i na butach mam do Way of the Force zwiększone obrażenia. I ogólnie można na ekwipunku dość ostro sobie tym balansować. Jeżeli chodzi o szczegóły, no to obecnie zadobrzenie jest jedynie 41,8% na krytyka, krytyka hit damage około 300%, resy około 1000 i ekspert śmigam. Lecę, śmigam eksperta, no i oczywiście 364 000 obrażeń. Toughness, powiem wam, że w momencie, kiedy mamy te tarcze i taki burdel jest na ekranie, to bardzo ciężko oberwać. Jeżeli się naprawdę dość, no jeszcze na softie, nie? Jeżeli dobrze używamy teleportu umiejętnie i slow time'u i tego bubbla, który właściwie cały czas stunuje przeciwników, a tych kul jest niesamowicie dużo na ekranie, za chwilę zobaczycie, no to kontrola jest piękna. Naprawdę kontrola jest niesamowita, więc idziemy w damage, idziemy w obrażenia na tym buildzie. To jest właściwie build kontrolny tak naprawdę, ustawiony na obrażenia. Ok, teraz drobna prezentacja. Najpierw może wam pokażę build na ogień, a później drobna prezentacja buildu na błyskawice. Albo odwrotnie, zobaczymy. Miłego oglądania.
Thanks a lot. Your mother shouldn't have spawned you. Ale postscriptum. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że zmienimy teleport nie na ogłuszenie, tylko na dodatkowe duplikaty. Będziemy mieli ich 6. 6 duplikatów. I teraz tak, każdy duplikat rzuca tą sferę czasu. Przy wejściu jest ogłuszenie i przy wyjściu ogłuszenie. Więc zarzucamy sieci, gigantyczne sieci, które bez problemu możemy wrzucić jeszcze raz. To się co chwilę resetuje. Na te elity biedne i one nie mają prawa wyjść. Żywe. Dokładnie. Dodatkowo pylon na każdy duplikat działa. Więc jest interesujące. A tutaj chcę wam pokazać, ilu nas jest w Bractwie Nefalemów. 357 osób wyraziło chęci i counting, czyli cały czas przyjmujemy nowych członków. Jest oczywiście PTR z ludzi na serwerze testowym jeszcze w Stanach Zjednoczonych, gdzie są lagi, nie siedzą, ale myślę, że od premiery będzie rzeź. Będzie nieźle. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwija. Pozdrawiam klanowiczów, którzy siedzą sobie na PTR-ze, testują. No i co? Read out.